Ok, w tym filmiku zaprezentuję Wam moje finger shortcuty do Square'a oraz inne finger shortcuty, których używają ludzie na całym świecie, często szybsi ode mnie, prawda? No to tak, myślę, że może zrobię jeszcze oprócz tego filmiku jakieś kilka innych filmików poświęconym Square'om i takim Square'o-podobnym kostkom i w ogóle. No, więc dobra, zaczynamy. Więc tak, po pierwsze w mojej technice obracania Square'em podstawą jest to, że kręcę tylko do góry. Prawda? Robię te twisty tylko do góry. No nie wiem, czy to jest szybsze, czy nie szybsze, ale prawdę mówiąc, to jest taka metoda, że ucząc się algorytmów, nie trzeba ich jakoś tak specjalnie dostosowywać, prawda? Tutaj na przykład w trójce trzeba specjalnie opracować do każdego algorytmu finger shortcuty. A tutaj każdy algorytm praktycznie robi się tak samo. Używa się tych samych finger shortcutów. No jest to niestety wolniejsze, ale o wiele szybciej można się nauczyć tych algorytmów i no, prawda, jest to łatwiejsze. No i dość szybkie, uważam. No okej. Mam ułożonego Square'a. Więc tak. Twisty robię tak. Dalej. Do kręcenia górną ścianką używam najczęściej palca wskazującego do przekręcania zgodnie z ruchem wskazówek zegara i przeciwnie. Do tego jeszcze używam kciuka. Najczęściej tylko do przekręcania w tą stronę. I wygląda to mniej więcej tak. Bez używania kciuka. Prawda? Jeśli na przykład, a z używaniem kciukiem to często właśnie przydaje się do ruchu podwójnych. Albo do, prawda, tutaj. No okej, spróbujmy jakieś tutaj pomieszać to sobie. Używając tylko ruchów górnej ścianki. No i wygląda to mniej więcej tak, prawda? Teraz jeszcze tam szybko ułożę. A może przy okazji oglądajcie jak to wygląda. Mam nadzieję, że uda mi się go ułożyć, gdyż dawno nie układałem Square'a, nie trenowałem. No, okej, udało się. Okej, teraz przejdźmy do dolnej ścianki. Dolną ścianką, do przykręcania dolnej ścianki używam tego palca i używam go do przykręcania w obie strony, prawda? Czyli to mi wygląda mniej więcej tak. Plus do tego używam jeszcze kciuka oraz tutaj jakby tych palców i wygląda to mniej więcej tak. Może zmienię Square'a, bo ten jakoś dawno nie był smarowany. Okej. No okej, to może ułożę go jakoś jak do końca w sprawionym tempie. Ciekawe, czy pamiętam. Okej. No myślę, że to byłoby na tyle z moich finger shortcutów. Prawda? Teraz myślę, że przejdziemy do finger shortcutów, jakich stosują inni. Podstawową metodą, której używają inni, jest to, żeby kręcić góra-dół. Czyli wtedy jakby nie musimy zmienić w ogóle ręki. Możemy kręcić bardzo szybko góra-dół twisty. To na przykład się przydaje przy algorytmach takich jak to. Kiedy robimy takie M2, coś w tym stylu. Prawda? Taki algorytm. Ja bym normalnie zrobił to tak. To jest jednak trochę wolniejsze od tego.
tutaj no nie znam, każdy tutaj może, prawda, używać to inaczej. Jednak no, ważne jest właśnie, żeby kręcić góra-dół. Tylko, że w tej metodzie jest bardzo ciężko przekręcić w ogóle kostkę w tą stronę, prawda? Zgodnie z ruchem wskazówek zegara w górną ścianką i przeciwnie dolną. Ponieważ tutaj zwykle używamy tylko lewej ręki do kręcenia, a prawo robimy twisty. Więc jednak ciężko jest robić ruchy używając prawej ręki. Jednak myślę, że to jest dość szybka metoda, ją polecam. Tylko właśnie trzeba poświęcić bardzo dużo czasu, aby opanować tą metodę. Okej, nie wiem, czy to ułożę znowu. No trochę kaleczę, ale okej. Prawda, to by było... no, tak wygląda mniej więcej ta inna metoda. No, niestety nie mogę pokazać metod. Widziałem inną taką bardzo fajną metodę, ale bardzo szybką. Tylko naprawdę nie umiem tak szybko kręcić. Chyba to była metoda Kazimoto, coś w tym stylu. No ale cóż, no, z mojej strony polecam układanie jakby obiema metodami, czyli jakby, no, prawda, jakoś tak łączenie tych metod. I myślę, że każdy powinien wypracować swoją metodę. No, prawda, każdemu inna metoda będzie lepsza. Na przykład dla mnie od początku była dobra ta metoda. Na początku jakoś tam właśnie próbowałem układać góra-dół, ale bardzo często wylatywała mi kostka z rąk, więc po prostu zacząłem układać tylko górą. No, nie wiem, czy to mi się opłaciło, no, ale jednak tą metodą da się zejść do jakichś 13 sekund. Ale myślę, że żeby być szybszym, jednak trzeba do każdego algorytmu ustalić sobie jakąś metodę, która będzie najszybsza. Prawda? Co tutaj jeszcze mogę powiedzieć? No mogę jeszcze raz jakoś tak pomieszać tego skora, w spowolnionym tempie go ułożyć. Myślę, że to byłoby na tyle z tego filmiku. Okej, powiedzmy, że jest pomieszany. No, skip. No może jeszcze jakiś jeden, prawda? Co do mojej metody, to myślę, że jest dość płynna. Czego, no, trzeba jednak trochę wytrenować tą drugą metodę, żeby była dość płynna. A to bardzo łatwo, szybko ogarnąć. Okej, układamy. Znowu to samo. No, prawda, to było chyba na tyle. Więc podsumowując, w mojej metodzie bardzo ważne jest, żeby używać palca wskazującego do obracania w obie strony. Można też używać kciuka, kręcę ciągle do góry. No i używam tej lewej ręki do przekręcania w tą stronę. No i czasami jeszcze prawej. No, dziękuję i pozdrawiam.